Nikt nigdy z widzów nie zapytał mnie, co najbardziej mnie obrzydza w podróżowaniu po Afryce. Słuchajcie, jest jedna rzecz, która mnie obrzydza. Oglądacie na własną odpowiedzialność, a ja kręcę też na własną odpowiedzialność. Różnica jest tylko taka, że to ja dostanę w zęby, a nie wy. Kurde, lipa. Czemu ja zawsze muszę się narażać? Ale klimat. Cudo. Witam, kłaniam się prościutko z serca Mauretanii, czyli z Nawa Kesh. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale jeśli nie wierzycie, to możecie spojrzeć zawsze na mapę. A warto patrzeć na mapę podczas oglądania odcinków. Dlaczego? Ponieważ jesteście wtedy świadomi, po jakich szerokościach i długościach geograficznych się poruszamy. A to bardzo ważne w kontekście poznawania świata, szacowania odległości i tak po prostu, moi drodzy. Jesteśmy w stolicy, która zawiera w sobie ponad 1 000 000 mieszkańców. Cała mieszanka kulturowa. I co? I zapraszam na odcinek. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej. My czekamy na szawarmę i później zaraz ruszamy 3 km do naszego koleżki, do naszego tak zwanego kontaktu wtyki w stolicy. Zapraszam. Żeby nie skłamać, od co najmniej 10 odcinków to ja nie widziałem mięsa na oczy, a koleżka mi tutaj szawarmę skręcił za 10 zł. Nie wiem, ile ta szawarma powinna kosztować tak naprawdę, ale wygląda to mniej więcej w ten sposób. Frytki, kurczak, jakieś sosidło, takie bardzo proste, że tak powiem. Oby to było dobre, oby to było dobre. Placek zimny, frytki gumowe, mięso ok. Szczerze, że biednie, 0 warzyw. Chyba pierwszy raz w życiu jem taką kartoflową szawarmę. Komedia. Kiedy Mauretania wyrywała się ze szponów Francuzów w latach 60., to właśnie wtedy szukano miejsca dla stolicy. No i napatoczyło się to miasto, Nawa Kesh. Dlaczego? Bo przy wybrzeżu, bo dobrze położone, no najlepiej łączące Saharę Zachodnią, Maroko z Senegalem, więc przepływ towarów. I wyobraźcie sobie, że w tej miejscowości zajmowano się głównie rybołówstwem. Jakieś 10-15 tysięcy mieszkańców, z czego w przeciągu roku zaczęła ta liczba rosnąć jak szalona. I teraz mamy ponad 1 000 000, tak jak wspominałem. A tutaj mamy przystanek autobusowy i to by było spoko, żeby podjechać te dosłownie 3 km tym autobusem. Tylko gdzie jest autobus? W takich miastach, w takich stolicach, takich krajów strasznie widać rozwarstwienie społeczne. Jest biednie, jest biednie. Albo jest bogato. No bo bogato, taki Land Cruiser Prado. To nie są małe pieniądze, to są ogromne pieniądze, patrząc na realia, które obserwujemy tutaj. Niesamowita mieszanka, niesamowity chaos. Mauretania ma takie, powiedziałbym, taktyczne położenie dla imigrantów, którzy próbują się przedostać do Europy. Dlaczego akurat Mauretania? Ponieważ do Maroka ciężko im się przebić, a do Mauretanii już łatwiej. I oczywiście z Maroka łatwiej by było się przebić na Wyspy Kanaryjskie, na przykład na Gran Canaria bądź na Teneryfę, ale ciężko, bo Maroko bardziej szczelnie trzyma granice. Mauretania, ogromny kraj, 5 milionów ludzi, ogromne obszary pustynne, łatwiej jest się zakamuflować. I tutaj właśnie imigranci rodzinami całymi przyjeżdżają po to, żeby wykupić transport łodzią po wybrzeżu, tak na północ, do Wysp Kanaryjskich, żeby się, moi drodzy, dostać do tak zwanego kampu, czyli obozu dla uchodźców, a następnie odsiedzieć tam swoje i przedostać się dalej na północ z papierami już, tak powiedziałbym prawilnie.
My teraz, żebyście mieli poczucie lokalizacji, my teraz jesteśmy w takim centrum, można powiedzieć. To tak wygląda centrum miasta. O, supermarket. Nie jest źle. Dziewczyny czekają, żeby sprzedawać jedzonko. Kolega tutaj w Ramadanie, zwłaszcza żebranie, jest profitowe, bo ludzie tak jakby w Ramadanie muszą zrobić dobry uczynek. Więc bardzo często, jak żebrasz, to więcej zarobisz w Ramadanie. Dlatego tak często widać wyciągnięte dłonie na ulicy po pieniądze. Po mojej lewicy hotel. Ile gwiazdek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 gwiazdek. A jeszcze dosłownie na odcinku wcześniejszym jedziemy przez pustynię, gdzie po prostu mieszkają nomadowie w jakichś sklejonych, że tak powiem, chatach z blachy falistej, przekryte niekiedy liśćmi wyschniętymi palmy. Tu się kompletnie nic nie klei, moi drodzy. A tutaj 5-gwiazdkowy hotel, w którym de facto pracownicy, myślę, że mogą zarabiać około 1000 zł w warunkach miejskich. Policjant zarabia mniej więcej w Mauretanii około 800 zł. Nauczyciel, myślę, że z 900 zł. Policjant jest słabo opłacalną tutaj, że tak powiem, fuchą. Dobrze opłacalną fuchą jest bycie pracownikiem banku. Bankowiec może też zarabiać, liczyć na takie około 1000 zł miesięcznie. Więc jak zauważycie, te pieniądze nie są wygórowane, ale z drugiej też strony trzeba powiedzieć, że rachunki takie jak woda czy gaz też są znacząco niższe niż u nas i z drugiej też strony bardzo często mieszkają w domach wielopokoleniowych, co sprawia, że te koszty kompletnie nie ciążą im na barkach, rozkładają się na wszystkich członków rodziny, a zwłaszcza na mężczyzn, na tak zwane głowy rodziny. Do roboty się brać, a nie filmy oglądacie, kurde. Teraz pokażę wam panią, która, bo jest tu w ogóle tak, temat żebractwa jest takim ciekawym tematem, bo jest cała masa technik takich psychologiczno-socjologicznych, które pozwalają osiągnąć nieco większy przychód. Tutaj na przykład pani z dzieciulkiem w wózku, bo to wzbudza wzbudza po prostu większe takie emocje, nie? Że dziecko, że jedzenie. Sorry. Często ze zwierzętami, ale to bardziej ze zwierzętami to w Europie, bo tutaj to mają wyrąbane totalnie na zwierzęta. Ale to jest dość ciekawy temat. O, tutaj też osoba niepełnosprawna albo udająca niepełnosprawną. O, a tam ktoś kamperem stoi na tym. Więc, tak to wygląda. Nie jest to przyjemny widok. W żaden sposób. Dawno nie byłem w kraju, w którym czułbym taką oschłość, jak tutaj. Dziwne uczucie. W sensie, to jest takie uczucie, żeby wam to przybliżyć bardziej. Czekaj, to jest takie uczucie względem, które ja czuję od lokalnych, jakby to był kraj stricte turystyczny, jakby tutaj po prostu tabuny turystów się, wiecie, przelewały, że oni są tacy zmęczeni tymi turystami, niezainteresowani kompletnie, a przecież wszyscy wiemy, że Mauretania taka nie jest. W sensie, że nie jest taką kolebką turystyczną, że tutaj się turyści przelewają po prostu rękawami. No tak nie jest. Skąd zatem taka oschłość, taki brak zainteresowania, taki brak poniekąd też empatii? Skąd to się bierze? Nie wiem. Może wy mi powiecie, dajcie znać. Może coś wam przychodzi do głowy. Garnitury, Jemen, Rosja, Nigeria, Kosowo, Kongo, Syria, Jordan, Iran, Mauretania, Turki. Jaka mieszanka krajów. W sensie, rozumiecie to połączenie i to zdziwienie moje. Zauważcie, że tam nie było stricte europejskiego żadnego miasta. Nie było nic związanego z Ameryką, czy to jedną, czy to drugą. Głównie Bliski Wschód i rzecz jasna afrykańskie strony. No i te takie
mocarstwa. Rasija. Tutaj chłopaki sobie chyba jeszcze odpoczywają. Ojejku, albo na chatę wracają po robocie. Chyba to drugie bardziej, wiecie? Tutaj żebranko. To znaczy kimanko podczas żebranka, o tak bym powiedział. No bo jak to inaczej ująć? Zasady pierwszeństwa. Jak wleziesz, tak masz. Głównie kobiety żebrają. Ewentualnie mężczyźni, którzy mają jakieś urazy. Tak to ujmijmy. Ciekaw jestem, jakie jest podejście. Tutaj w Mauretanii niestety nie mam kogo zapytać, ale w Senegalu już będę mieć kogo zapytać, bo jedziemy do Senegalu, do kolejnego kraju, odnośnie antykoncepcji w kraju i kontroli urodzeń dzieci. Będzie to osoba, która naprawdę dużo czasu spędziła w Senegalu, więc na razie tak wam zajawiam ten temat, bo to jest naprawdę coś, co mnie zawsze trapi. Dlaczego ci ludzie, to oczywiście wynika z braku świadomości, z braku wiedzy, że mają, nie wiem, po 5 dzieci, później stoją z rękoma na ulicy i dzieci po prostu się walają, że tak to określę, po schodach, patrząc, co robią rodzice, nabierając pewnego rodzaju wzorca. Tak nie powinno wyglądać życie i ludzie ubodzy, niewykształceni nie powinni mieć tak dużo dzieci. Bo niestety to jest trochę jak z genami. W pewien sposób te wzorce, czy chcesz, czy nie chcesz, jak się wychowujesz przy takiej matce, przy takim ojcu, w takim środowisku, to siłą rzeczy te wzorce nabierasz. Te złe wzorce i później kolejnemu pokoleniu przekazujesz to, czego się nauczyłeś, to, na co patrzyłeś przez całe życie. Zbadamy temat dogłębniej. Patrzcie na to, w ogóle nie do uwierzenia. KTA 57, nie wiem skąd to, Katowice? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, niesamowite, salam alejkum. Z Polski. KTA, dajcie znać, skąd to jest to auto, skubaństwo. Może po numerach rejestracyjnych rozpoznacie, czyje to było. Może sąsiada, ty, sąsiad szmugluje auta na Mauretanię. Ale jajca. Właśnie dostałem cynk od mojego koleżki, Papisa, że jest na chacie, żebym wpadał. Ja już przebutowałem 4 km, tak gadając do kamery. On tutaj mieszka. Na razie się rozłączam i jeśli wyrazi chęć bycia na kamerze, to coś jeszcze ponagrywam dzisiaj. Jeśli nie, no to w zupełności respektuję i słyszymy się jutro na mieście. Zatem, moi drodzy, cierpliwości i jeśli się nie odezwę, to pamiętajcie, że za chwilkę wskoczymy do miasta. A jak się odezwę, no to będziecie widzieć, co tam się dzieje u mnie. No, w ogóle te odcinki to jest taki swoisty pamiętnik, taki po prostu pisany obrazem, a nie długopisem i na kartce. Swoisty pamiętnik. Jak to daleko. Ładnie to brzmi. Ładnie to brzmi. Podoba mi się. Patrzcie na to. Za bramki samochody. Samochody służą. Czujecie to? Patrzcie. Jeb! Mistrzostwo. Mistrzostwo. Dawaj. Barcelona. Real. Dobra. Bramka z aut. Bramka z aut. Nie wierzę. Czekaj, mordula. Patrzcie na to. Jebut. 1, 2, 3. Puf! Zobaczcie, jaką kwaterkę mam na dzisiejszą noc u swojego ziomeczka. Tutaj taki pokój, ma taki pokój ekstra. Tam jest jego dziadek, którego nigdy nie poznał. Takie łóżko wywalone. No więc tak to wygląda. Jest bardzo dobrze. Nie sądziłem, że tak będzie. Przypominam, że jesteśmy w Mauretanii i tego typu warunki to ogromny luksus. Szanowni Państwo, słyszymy się i widzimy dosłownie za 2 sekundy, a u mnie za prawdopodobnie 10 godzin, bo tyle będę spać. Jeszcze wyskoczę, kupię jedzonko i coś do picia. Do jutra.
Wstawać, śpiochy! Kontynuujemy odcinek. 10 godzin spałem, ale ja w podróży śpię długo. Proszę, tutaj sąsiedzi. Coś u sąsiadów tam się dzieje. Coś tam robią. Zobaczcie na to. Drzwi. Jedne. Zamykam. I teraz są drugie. I mój koleżka mówi tak: Tomek, pamiętaj, jak wchodzisz, zamykasz, jak wychodzisz, zamykasz. Takie mamy tutaj realia. Czajcie? Pójdźmy coś zjedzmy. Zobaczmy, co w ogóle uda się wyhaczyć. A później idziemy na, moi drodzy, port. Lokalny sklepik. Jogurcik? A te jogurty, muszę wam przyznać, że mało wartości odżywczych mają. Salam alejkum. Tutaj, co chcesz, to bierzesz. Salam alejkum. Jogurty mają bardzo mało odżywczych tych wartości, bo 2 gramy białka tylko na 100 ml. Zobaczcie, w 100 gramach 2 gramy białka, cukru 15 gram to jest bardzo dużo, to tak jak w Coca-Coli na przykład. No i jeszcze tłuszczy 1,1. Powiem wam tak, słabe to jest, w sensie odżywczo słabe. Na taki dzień na łażenie, na to, żeby mieć kalorie do chodzenia, no to okej. Ale żeby budować z tego coś bardziej, że tak to określę, wartościowego w ciele, no to nie za bardzo. Miasto się buduje. Co to jest? To jest nic innego jak rękaw na wodę. Proszę, delikatnie nogą poruszam. Tutaj woda idzie, no i cement mieszają. Tutaj w ogóle zobaczcie, tutaj mieszają, nie? Żeby budowa szła, woda musi być. A jak niestety zostawisz wodę w nieco innych warunkach, no to co? No to po prostu wyparuje i koniec. Na głupiego robota. Ubóstwo poszerza ubóstwo. Dzieci, które widzicie po lewej stronie, nie mają co robić, do szkoły nie chodzą, bo może nie ma takiego przymusu. Szkoła jest darmowa, przynajmniej podstawowa, nie wiem jak dalej. Nie ma przymusu, rodzice nie naciskają. To dzieci co w dużych miastach? Szlajają się na prawo, na lewo. Na szybko takie croissanty z czekoladą. Zjem sobie, no nie jest to najlepsze, co można by było zjeść, ja wiem. Ale naprawdę tutaj ciężko w temacie. A tutaj macie tak zwane lokalną ścianę informacyjną. Kanal Plus chcecie, dzwonicie do ziomka, on wam przywozi. Elektryka, dzwonicie, przychodzi. Masażystę personalnego dla żony? Przychodzi. Tutaj hydraulik przychodzi. Czego chcecie, to macie. Usiądę tutaj, mordo. O! Idealne miejsce, żeby skonsumować croissanta. Nikt nigdy z widzów nie zapytał mnie, co najbardziej mnie obrzydza w podróżowaniu po Afryce. Słuchajcie, jest jedna rzecz, która mnie obrzydza. Harkanie i spluwanie. Wyobraźcie sobie, że większość sprzedawców w sklepach harcze flegmę albo ślinę i pluje na ziemię po prostu w sklepie. No jest to dla mnie po prostu coś, czego nie jestem w stanie udźwignąć umysłowo. Obrzydza mnie to cholernie. A mało rzeczy mnie obrzydza. To mnie obrzydza. Naprawdę. Test croissanta. A ja go wczoraj jadłem tak naprawdę. Gdzie wy lecicie? Po co to się śpieszyć tak w życiu? Życie trzeba przeżyć, a nie cały czas się śpieszyć. Dobry croissant. Lepszy niż 7 Days w Polsce. Ten Magnum tutaj kosztuje 2 zł. I ja wiem, że ja na tym daleko nie dojadę, bo to cukier. Zwróćcie uwagę, jesteśmy przy sklepie 2,5 km od plaży. Zobaczcie, ile muszli, ile wszystkiego, ile piachu. O, mięsko z wielbłąda można kupić. Ale o czym chciałbym jeszcze powiedzieć?
Ale zapach, ojej. O czym jeszcze bym chciał powiedzieć? O tym, że ta stolica z każdej strony jest zagrożona. Więc tak, od tej strony pustynia. Co za tym idzie? Zobaczcie na to. Stolica pustynnieje. Proces pustynnienia. Czyli nic innego, moi drodzy, jak fakt, że piasek po prostu, który przychodzi z pustyni, zasypuje ulice. Zobaczcie, te ulice po bokach są najzwyczajniej w świecie zasypane piaskiem i cały czas trzeba po prostu poniekąd je odkopywać. Pustynnienie. A pustynnienie sprawia również, że gleba staje się jaka? Jałowa. Więc i gleba jałowa, a jak jałowa gleba, no to nic nie rośnie na takiej glebie, tak? No to nie ma jedzenia, więc trzeba importować z zagranicy, a jak importujesz z zagranicy, to co? To drogo, drogo i drogo. A jak spojrzymy w dół, no to jeszcze gorzej, bo w dole wody brakuje. Jezior nie ma, rzeki nie ma, studnie głębinowe są, ale jest ich niewiele, mordo, względem tego, jakie jest zapotrzebowanie. Miasto jest przeludnione, wody potrzeba jak cholera, dużo. A do tego jeszcze, jak wody słodkiej potrzeba dużo, no to teraz jeszcze ogromne zasolenie, no bo przecież woda z oceanu, do którego tam idziemy, przenika wody gruntowe, miesza się, no i koniec. A co, wody z oceanu będziesz pić? No nie, no bo nerki ci pójdą i wszystko inne w twoim ciele. Dawno czarinek nie było. To jest tak zwana czarina mauretańska. Witamy. Jedna z nielicznych tutaj. Nie to, że jedzą czarinki, ale po prostu to, że czarinki zjada po prostu aktualny byt, bo tutaj nikt nie przywiązuje wagi do zwierząt. Tutaj nie ma w ogóle takiej rozwiniętej miligram empatii do zwierząt. Zaraz mi pogonią, a może i nie pogonią. Co to ty za motocykl stoi? Zobaczcie, francuski jakiś. Dobra z Ameryki. Dobra z Ameryki. Ciekawy jest trend tutaj w Mauretanii dotyczący takich produktów importowanych z Europy i ze Stanów. Wchodzisz do supermarketu, może jak będzie okazja, to wam pokażę. Wczoraj, jak byłem wieczorkiem, to wchodzisz do supermarketu, wszystko importowane z zagranicy. Woda, butelka 1,5 litrowej wody, 5 zł. Ja mówię, kto to kupuje, jak na rogu tutaj jest mały sklep i woda kosztuje 2 zł. Albo nie wiem, jakiś sok, 15 zł. Mydło, 20 zł. Kto to kupuje w ogóle w takim tym? Naprawdę. I najciekawsze jeszcze dobitka do tego. Duży sklep, masa towaru, a tam chyba z 15 pracowników, którzy siedzą w telefonach i scrollują. Na sklepie nie ma nikogo. No bo kto będzie na sklepie, jak to jest po prostu drogie? Mózg rozbity. W ogóle w sensie mi się to wszystko jakoś tak w całość nie klei, ale to jest Afryka. Tutaj się nie wszystko musi kleić. Mieszanka. Domy bogate, które mamy tutaj i tutaj. Nie wiem, czy byście chcieli mieszkać w miejscu, w którym musi być płot z 3 albo 4 metry. Witam serdecznie. Obtoczony takim drutem. Nie wiem, czy byście chcieli mieszkać. Tutaj śmietnisko takie, że tak powiem, przydomowe. A gdzieniegdzie pomiędzy, jeszcze jak się gdzieś tam rzuci w oczy, to pokażę wam namioty takich, można powiedzieć, no ludzi ulicy, którzy postawili namiot i po prostu sobie tam mieszkają z dzieciakami. No i tych dzieciaków jest bardzo dużo, bo zawsze one wokół tego namiotu biegają. Zresztą na początku odcinka, jak tam chłopaki grali w piłkę, no to właśnie była taka rodzinka właśnie z namiotu. W sensie te dzieci były z namiotu. Tam widzicie namiot. O, widzicie. Gadka, szmatka i to właśnie o tym właśnie mówię. Ciekaw jestem, czy jest coś takiego jak zasiedzenie. Czyli w danym terenie siedzisz, załóżmy, stawiasz namiot i jesteś, dajmy na to 25 lat w złej wierze, czyli nie masz żadnych dokumentów, tylko po prostu się wkradłeś tam. O kurde.
Mordo, nawalił sobie towaru tyle. Wkradłeś się tam i załóżmy po 25 latach ten teren rząd ci przekazuje, bo no zasiedziałeś. Ktoś zaraz wyskoczy w komentarzach: kierowniku, ale pokazałbyś centrum. Co w centrum? Słuchajcie, niczym to by się w sumie nie różniło, tylko tam by było trochę więcej takich sklepów luksusowych, jakieś garnitury, jakieś takie kawiarnie drogie, wiecie, gdzie przeciętny lokalny nawet oka nie zapuszcza, no bo po co? Bo i tak szkoda pieniądza na to, żeby pójść pić kawę za 5 czy 6 czy 12 zł. No niestety, tak wygląda czarna Afryka, tak wyglądają duże miasta w czarnej Afryce. To są stare domy. To widać, to są prawdopodobnie pierwsze domy tutaj na Nouakchott, które powstały. Dlaczego tak mówię? Bo blisko wybrzeża, coraz bliżej. Wybrałem temat wybrzeża ze względu na to, że to tam zaczęło się wszystko. To tam to rybołówstwo, ten przemysł rybny lokalnych sprawił, że zaczęło tu napływać coraz więcej ludzi po tym, jak stolica, jak miasto stało się stolicą. I uważam, że tamto miejsce będzie autentyczne i ciekawe do zobaczenia, a nie, wiecie, jakieś przekoloryzowane z zachodu rzeczy tutaj, które wyglądają fikuśnie, śmiesznie niekiedy i kuriozalnie. Reklama sklepu od razu pokazuje, co mają na stanie, a nie jakieś tam pitu, nazwa sklepu, jakieś tam slogany. Wszystko widzisz, co mają. Mają Marsy, mają Twixy, mają DAF, mają FA, mają ziemniaki, mają cebulę, mają ryż, a nie jakieś tam pitu. Jedziesz z drogi, od razu widzisz, co w środku znajdziesz. To wszystko ma taki francusko-ichniejszy styl. Przeraża mnie tylko to, że w każdych oknach są kraty. To wygląda trochę jak więzienie poniekąd. No bo wiecie, te kraty też zabierają światło. Najzwyczajniej w świecie. Zobaczcie na to. Czy to nie wygląda jak więzienie? To tak wygląda, no. I tam, i tu. Jeżeli to jest na taką skalę, to niestety przestępstwa pospolite, złodziejstwo jest tutaj ogromnym problemem. Na odcinku było miejsce dla tak zwanych czarinek, no to też dla pulpetów musi być miejsce. Proszę bardzo, jest jeden na tym, a drugi tam na palmie sobie siedzi. Aha, jak się schował, skubaniec. Pozostało nam dosłownie 800 metrów. 800 metrów, zobaczcie. Wille, które mieszają się z takimi barakami. Ale zaraz podejdziemy bliżej wybrzeża. Stacja benzynowa. Jest stacja, ale benzyny. Salam alejkum. Ale benzyny nie ma. Diesel może będzie, może jakiś gaz będzie, ale benzyny nie ma. Benzyna to towar deficytowy. Wchodzimy na teren już tutaj przy wybrzeżu i tutaj zaczyna się, salam alejkum, tutaj zaczyna się cała historia tej stolicy. Zawsze jak przychodzę obok opon w Afryce, to sobie myślę, kurczę, w Europie wszyscy tak się spinają z wyważaniem kół, a tutaj mają totalnie w dupie wyważanie, tylko po prostu się wkłada, nakłada, ceruje, pompuje i się jeździ. A to wyważanie, to myślenie o tym, że bieżnik będzie się nierównomiernie ścierał w Europie, to jest jakaś taka, powiedziałbym, jakiś taki przepych w tym wszystkim, w tej całej oponiarskiej, że tak powiem, technologii. Mamy port. Wydygałem trochę poniekąd, wchodząc tutaj przez główną bramę. Nie wyciągnąłem kamery, bo byłoby zbyt duże ryzyko tego, że kurde, koleżka jakąś rybę znalazł i tam zapakował sobie do ten. No trochę wykręconych takich ludzi jest tutaj, więc. Ale pomijając, wydygałem, bo czasami jak Paweł stoi na straży, to coś mu tam odwali tam pod kopułą i mówi, żeby mu płacić, albo że kamery nie można, albo że te sprawy, nie? Na targu rybnym. Więc no trzeba być ostrożnym w tym wszystkim, żeby się, wiecie, nie zagalopować.
Ale piękny klimat. To jest Afryka, moi drodzy. To jest właśnie Afryka, która jest realna. Bez przekoloryzowania, bez pudru. Oglądacie na własną odpowiedzialność. O, zaplułem się. Oglądacie na własną odpowiedzialność, a ja kręcę też na własną odpowiedzialność. Różnica jest tylko taka, że to ja dostanę w zęby, a nie wy. Kurde, lipa. Czemu ja zawsze muszę się narażać? Ale klimat. Cudo. Ale klimat. Kurde. Mistrzostwo. Żeby nie skłamać, smród na pograniczu. Jak biorę głęboki wdech, no to czuję normalnie trochę taką padlinę. Ale co? To tylko przecież zapach. Salam alejkum. To przecież tylko zapach. Nic tutaj się nie dzieje. No mordo, byś mnie zaraz przejechał kolejny raz. Ja cię. Arbuzy sprzedają. Wszystko sprzedają. Handel idzie. Kurde, powiem wam tak. O! Niezły ten stragan. Tutaj trzeba bardzo uważać na kieszenie i na wszystko, bo tutaj no momentalnie może wszystko zniknąć. I nie znajdziesz. Jest targ. Jakie ryby. Świeżutkie. Śmierdzi. Myślę, że połowa z was by nie wytrzymała. Daję łapę uciąć. O kurde. Ja cię kręcę. Tutaj był początek całej stolicy. Tutaj, moi drodzy, zaczęło się miasto. To właśnie tutaj skupiało cały przemysł rybacki. Ależ to wygląda. Mistrzostwo. Chłopaki czekają na transport ryby, bo tak można zarobić. Ale kosmiczny widok. Niesamowity widok. Ile tych łodzi, to tak zwane pirugi, małe łodzie, słuchajcie, małe łodzie. Kolorowe łodzie. Zobaczcie jak woda mocno podmywa. No tutaj współpraca, tylko współpraca i na takich łodziach, moi drodzy, imigranci też próbują się przebić do Europy. Niesamowite. Patrzcie na to. Próbują przy przypływie, jak woda podmywa, wypchnąć. Ja powiem wam, że pełen szacunek. I to jeszcze nie jest fala. To w sumie tak na oceanie to jest taka, powiedziałbym, luźna fala. Wózki do transportu. Przejdę tutaj. Zobaczcie, ile tych pirogów stoi. One się ciągną aż tam daleko. Kawał drogi. Remontują, poprawiają. Woda nie zna granic. I najgorszy przypał tutaj, moi drodzy, jest taki, że ocean podmywa wybrzeże, zabierając torze wybrzeże. Jak on podmywa, to te wszystkie domostwa tutaj, one najzwyczajniej w świecie, to jest tak zwana erozja. I erozja gleby. Zabiera po prostu glebę, no. Co tu dużo mówić. Już się nie sprzedadzą, ale dla zwierząt może będą. O kurde, jaki zapach. Mustafa.
i jakiś chiński chyba przybytek do transportu. Ciekawe miejsce. W Gambii takie miejsce widziałem. W Senegalu chyba nie miałem okazji, ale trzeba zaznaczyć, że to jest największy port rybacki. Port rybacki w Afryce Zachodniej. Więc to robi wrażenie. Ogrom tego. Zobaczcie, wszyscy łowią. Próbują złowić. Te wszystkie łodzie na wodzie. Rybacy. Zobaczcie, jak muszą tutaj wytrzewić populację ryby przy wybrzeżu. Oni nie płyną dalej. Strasznie. Nie ryzykują. Są bliżej tylko. Zobaczcie, chata rybacka. Trochę gliny, trochę kamienia, trochę cegły, trochę blachy. I co? I się mieszka. Ale i tak zaraz albo sztorm, albo woda podmyje. Zobaczcie, jak tutaj wybrzeże podmywa. Aż tutaj, nie? Kwestia czasu tylko tego, żeby to wszystko, że tak powiem, woda zabrała. Tu macie przykład stricte rybackich chat. Tradycyjne rybackie chaty, które nawet w takim samym stylu były jakieś 80 lat temu, moi drodzy. Nic się nie zmieniło, bo tutaj za bardzo nie ma co się zmienić ze względu na warunki. Nikt nie będzie inwestował większych pieniędzy, no bo to się nie opłaca. Jeżeli załóżmy, w przeciągu jednego sztormu trzeba będzie z 50% kosztów ponieść na odbudowę. Ja nawet nie jestem w stanie pewnych ryb rozszyfrować. Też trzeba zaznaczyć, że kamera tu na pewno nie jest mile widziana i trzeba być naprawdę ostrożnym. Ale piękny. Smród niesamowity. Kurde, myślałem, że mam wyższy poziom świeżutka. Kurde. Nie świeże. O, sorry. Jakie tu jest nagromadzenie ludzi. Chłopaczka z Mali spotkałem. Mówi, po angielsku mówi. Tutaj jest bardzo dużo Malijczyków z Burkina Faso, z Senegalu. Tak w sumie te trzy kraje się tutaj chłopaki się modlą na robocie. Już tak mniej ludzi. Rozrzedza się. Co to jest? Jakaś żandarmeria pewnie. Przyznam szczerze, że chyba jeden z ciekawszych portów, które gdzieś tam w swoim życiu miałem okazję widzieć. Taki bardzo lokalny, taki powiedziałbym do ludzi, dla ludzi. Gdyby nie było tutaj oceanu, nie byłoby tutaj ryby, no to niestety ci ludzie cierpieliby głód. Byłoby naprawdę ciężko. A niestety przy tak dużej ekspansji, w sensie eksploatacji chciałem powiedzieć, nie ekspansji. Ekspansji oceanu, a eksploatacji również oceanu, może tak być, że tej ryby po prostu w pewnym momencie będzie bardzo mało, bo nie nadąży się reprodukować. O, opcja transportu na wielbłądzie dostępna, tak zwana aktywowana.
my się, moi drodzy, wielkim sandałem zabieramy stąd ze względu na to, że wystarczy już. Niech to miasto jak najdłużej żyje dobrym życiem, swoim życiem, żeby wybrzeże jak najdłużej nie było podmyte. Wtedy będą mieć dużo mniej strat. Zatem co? Ruszamy z powrotem na kwaterkę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą podróż po wybrzeżu, po porcie rybackim, lokalnym, tutaj w Mauretanii, w Nouakchott, w stolicy. Pozdrawiam Was serdecznie i co? Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie pocztą sandałową odcinek dalej. Chylę kapelusz nisko i zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się niebawem, na dniach. Obserwujcie, zostawcie dzwoneczek, kliknijcie tam dzwoneczek, żebyście nie przegapili i zaglądajcie, moi drodzy, no zakładki posty. Społeczność, niegdyś, teraz posty. Tam od czasu do czasu pojawiają się wpisy. Trzymajcie, kłaniam się. Hotel Emir. Emira. Emira, oui, oui. How much? Flus. Wiecie, ile krzyknął za przejechanie 3 km? Niecałych 3, 2,6. 20 zł. Nie, dzięki. Nawet nie negocjuję. Szkoda czasu. Z ciekawości poszedłem do sklepu zapytać, ile kosztuje ta taksówka tam, gdzie jadę. 20 razy więcej mi gość krzyknął. 20 razy więcej za to, że jestem inny, biały. 20 razy, czujecie? Jaka faza.